Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy roladę walentynkową z czerwonymi serduszkami na cieście, z kremem serowo-śmietanowym i owocami. Tutaj pełna dowolność. Możecie dać jakie tylko macie pod ręką i jakie lubicie. U mnie będą wiśnie ze słoika, bo takie mam pod ręką i bardzo je lubię. Ale możecie użyć dowolnych. Prosta rolada. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od utarcia 5 białek ze szczyptą soli. Jak się mocno spienią, dodajemy 120 g cukru. I ucieramy z cukrem jeszcze przez kilka minut. W międzyczasie do 120 g mąki pszennej dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia i mieszam. Jak jajka są już ubite porządnie na sztywno, dodajemy po jednym 5 żółtek. Jak się połączy, to jest już masa prawie gotowa. Przesiewamy mąkę z proszkiem do masy i mieszamy, ale już nie robotem, tylko szpatułką lub drewnianą łyżką, aż się składniki połączą. Odłożę sobie do miseczki około 2 łyżek masy i dodam sobie czerwonego barwnika spożywczego. Możecie zamiast barwnika dodać na przykład kakao, wtedy będą brązowe serduszka. Barwnika dodaję najpierw odrobinę, mieszam i ewentualnie jeszcze dodaję. Wszystko zależy od tego, jak mocno czerwony kolor chcecie uzyskać, no i jaki macie barwnik. Gotową masę przekładam do rękawa cukierniczego jednorazowego. Sprawdzi się również sztywny woreczek. Odcinam końcówkę, ale bardzo małą. Wtedy łatwiej będzie mi panować nad masą. Przygotowałam blachę od piekarnika i chcę wycisnąć na niej serduszka. Oczywiście pewnie nie będą idealne, ale chociaż żeby można było poznać, że to jest serduszko. Mniejsze, większe. Jeśli wolicie, na papierze możecie ołówkiem odrysować sobie kształt jakiegoś małego serduszka. Będzie wtedy troszeczkę łatwiej. Serduszka mamy wyciśnięte. Możemy teraz dodawać pozostałą masę. Masę nakładamy po łyżce, tak żeby przykryła nam partiami serduszka, żebyśmy nie musieli ich później przesuwać. Starajcie się przykryć wszystkie serduszka, a po wierzchu potem wyrównamy, ale już tylko wierzch. Wyrównujcie delikatnie, tylko sam wierzch, żeby nie poruszać serduszek, które są pod spodem. W międzyczasie rozgrzałam piekarnik do 180 stopni góra-dół i będę piekła nasz placek około 15 minut, aż mi się lekko zarumieni. Ciasto upieczone. Posypię teraz po wierzchu cukrem pudrem odrobinę, żeby mi się nie przykleiło do ściereczki. Większość tego cukru i tak zostanie na ściereczce. Teraz razem ze ściereczką obracam blaszkę. Widać nasze serduszka trochę do góry nogami, ale to nie ma znaczenia. Zdejmujemy papier delikatnie
Papier zdjęty. Musimy teraz położyć drugą ściereczkę i odwrócić ponownie ciasto. I teraz zwijamy razem ze ściereczką, jeszcze póki jest ciepłe, delikatnie. Zależy, w którą stronę chcecie zwijać, czy w dłuższą, czy w krótszą. Wtedy będzie większa rolada, ale mniej części, lub odwrotnie. Ja będę zwijała sobie w tą stronę, bo chcę, żeby była większa. Tak zawiniętą roladę zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Rolada zimna, przygotujemy sobie krem. Utrę sobie serek śmietankowy, taki nasernik, 200 g, razem z cukrem pudrem. I tutaj cukru możecie dodać pod siebie, ile chcecie. Możecie dodać odrobinę, możecie dodać więcej. Ja chcę, żeby moja rolada była dosyć słodka, więc dodaję około pół szklanki cukru. Oczywiście cukier puder. I ucieram. Jak się połączy, to dolewam śmietankę kremówkę. 1,5 szklanki. U mnie szklanka ma zawsze 250 ml. I ucieramy, aż zgęstnieje. Wystudzoną roladę delikatnie rozwijamy, zdejmujemy ze ściereczki i układamy na folii spożywczej. Będziemy ją później w nią zawijać. Ja wykładam bezpośrednio na biszkopt mój krem, ale jeśli wolicie, możecie najpierw posmarować na przykład dżemem. Wtedy nie musicie już dodawać owoców. I będzie również pyszne. Lub dodać dżem i owoce, na przykład świeże, truskawki lub maliny. Ja mam wiśnie w syropie i dodam sobie właśnie je. Bardzo je lubię w cieście. Już więcej nic nie dodaję. Delikatnie, pomagając sobie folią, zawijam roladę w ten sam sposób, w jaki była zawinięta wcześniej, jak stygła. Zwijam delikatnie i owijam folią dookoła. W miarę ciasno, żeby trzymała formę. I wstawiam do lodówki. Co najmniej na kilka godzin, żeby krem troszkę stężał i żeby łatwo mi się kroiło. Po kilku godzinach w lodówce możemy już kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowała. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!